Załoga Tak Płyniemy wyruszy z Hiszpanii do Grecji. Marząca o przygodach Agnieszka, kapitan i siła spokoju Marcin i kuzyn, żeglarz i najlepszy kompan Rafał. Start w porcie Kartagena. Finał rejsu w Hani na Krecie. 1300 mil morskich żeglugi. Ale zanim wypłyniemy, przygotowania. Ponieważ będziemy płynąć do Grecji na jachcie, którego w zasadzie można powiedzieć, że jeszcze nie znamy, więc dla pewności zamówiliśmy tutaj w marinie Ascar taki przegląd silnika, po to, żeby mieć pewność, że gdzieś na środku morza nie będziemy mieli problemu, albo przynajmniej większe prawdopodobieństwo. Więc chyba dobrze zrobiliśmy, bo okazało się, że po pierwsze było mało oleju. Inżynier za pomocą pompki ściągnął i wyszło mu 4 litry ściągnął z silnika i dolał nowy i wyszło mu ponad 5,5 chyba. Został wymieniony pasek klinowy, jeszcze obejrzany alternator, turbocharger, wszystko jak na razie. Jeszcze tylko będziemy wymieniać z gearbox olej z przekładni. Także to jeszcze czeka. Ale silnik wygląda całkiem dobrze i chyba będziemy bezpieczni. Przyszedł serwisant, aby zmienić kodowanie AIS. Mamy nowy numer i nową nazwę. Serwisant używa aplikacji Pro AIS 2. Choć zmianę nazwy można wykonać samodzielnie, zmiana numeru MMSI wymaga kodów serwisowych od producenta. Przyszedł też Fernando, szef firmy, która w zeszłym tygodniu pod naszą nieobecność założyła nowe achtersztagi i wanty. Reszta olinowania stałego była niedawno wymieniana. A dla nas kilka rad. So these are the same dimensions as before. Same dimensions. The manufacturer recommendation. Check the. That will be good that after some miles, somebody will check the tensions. Because when the rig is new, it takes a little bit of time to settle. So when do you think we If should? you are going back to Greece, I will say it's a good moment to, once you get in Greece, to recheck tensions. Check the tension. Probably it's gonna be fine, but probably will lose a little bit. And the reason of that is new rigging takes a little bit of time and tensions to settle. So what we do is instead of having the tension now in the exact point where I want, I just put a little bit more, knowing that it's gonna drop after. Oh. So probably the next time that you check, it's gonna be fine, but it's also a good practice to check. Z mariny mamy kilka kroków do centrum Kartageny. Ślady przeszłości starożytnej i nowożytnej łączą się w uliczkach miasta, nadając codzienności odświętny wyraz. Choć bardzo chcemy już wypłynąć, dobrze tu być. Silnik po pełnym serwisie, nowe wanty i achtersztagi założone. Czas na próbę morską. Chcemy sprawdzić, jak jacht zachowuje się na wodzie i czy możemy bezpiecznie ruszać do Grecji. To pierwszy samodzielny sprawdzian jachtu Tak Płyniemy, więc emocje są spore. To co? Pierwsze chwile? Pierwsze chwile samodzielnie na jachcie, bez innych ludzi w zasadzie, można powiedzieć, czyli bez sprzedawców, bez agentów, bez mechaników i wszystkich innych, więc sam. Teraz bardzo fajne wrażenie jest. Silnik chodzi gładziutko. Są świetne warunki na drugą próbę morską, bo jest mały wiatr.
Więc będziemy testować dzisiaj w zasadzie tylko silnik, który jest po przeglądzie i po wymianie wszystkich filtrów i olejów, więc chcemy też zobaczyć, czy wszystko dobrze zostało zrobione. Czas na najważniejszy test. Przygotowanie fałów i grot idzie w górę. Sprawdzamy, jak nowe olinowanie naszego jachtu pracuje pod pełnym obciążeniem. Oglądamy jacht, sprawdzamy różnego rodzaju rzeczy. Kolejna rzecz, którą żeśmy trafili, no to są gaśnice. No i gaśnice już niestety ich czas przeminął certyfikacji, więc prawdopodobnie trzeba je zrecertyfikować albo nowe. No to dowiadujemy się właśnie, próbujemy rozwiązać ten problem. Mamy 3 gaśnice, no a brak gaśnicy certyfikowanej z certyfikatem, no to są wielkie mandaty, jeśli jest jakaś kontrola, więc chcemy tego po prostu uniknąć. No dobrze, gaśnice oddane, 4. Pani powiedziała, że no miejmy nadzieję, że to tylko jest inspekcja, że nie będzie trzeba było robić żadnych dodatkowych dopełnień. No, będzie dawać znać. Jacht Port Cartagena robi wrażenie. Zadbany, nowoczesny, z pełną infrastrukturą i znakomicie zarządzany. Żeglarze mogą liczyć na wsparcie obsługi. Mówi się, że zmiana nazwy jachtu przynosi pecha. Tfu, tfu, za lewe ramię postanowiliśmy stawić czoło przesądom i przemianować Sycomoro na Tak płyniemy. Widzieliśmy to już wcześniej. W kokpicie z pokładu wysunęły się setki drobnych gwoździków. Wystają zaledwie na ułamek milimetra, ale to wystarczy, by zaciągnąć ubranie lub skaleczyć stopę. Zatem biorę młotek w dłoń i wbijam. Żmudna praca, ale pokład musi być w pełni bezpieczny przed rejsem. Jesteśmy w marinie w Cartagenie. Już 5. dzień. Jest piątek, przyjechaliśmy w niedzielę. No i tak przygotowujemy się dzień po dniu. Czekaliśmy najpierw na nasze paczki, które miały przyjechać w środę. Już planowaliśmy w środę po południu wypłynięcie na Ibizę. No ale paczki przyszły dopiero w czwartek, no i po prostu musieliśmy zmienić nasze plany. W czwartek z kolei przyszedł bardzo, bardzo silny wiatr i duże zafalowanie się zrobiło, więc pomyśleliśmy, że poczekamy sobie do piątku, może pogoda się poprawi. Dziś jest piątek, pogoda się trochę poprawiła, ale zdecydowaliśmy, że będziemy wypływać jutro. To są wielkie emocje. Przed nami bardzo, bardzo długa podróż. No, 2, może 3 tygodnie nas czeka na morzu z nie wiadomo z jaką pogodą. No, nigdy tak długo nie byłem ani jak ja, ani Agnieszka na jachcie non-stop, więc no, też jest dla nas nowość. Mamy doświadczenie, ale no nie w takiej sytuacji jak teraz. Będzie się działo. Napełniamy wodę, jeden napełniony, drugi się napełnia.
No, trochę żeśmy zużyli tej wody, co? No zdaje się. Ale stoimy tutaj parę dni. 2 puste zbiorniki, no i mamy jeszcze z tyłu zbiornik, który chyba jest... On jest prawie pełny. Dzień przed wypłynięciem, no sprawdzamy jeszcze światła. Działają? Czerwony działa. Zielone też działa. To jeszcze tylne zobaczymy. Tutaj światło też działa. To. Floodlight. Na samej górze to nie widać. Kotwiczne. To nie wiemy. No, działa. Dobrze. Dlaczego zmiana nazwy przynosi pecha? Wyjaśnienie jest zaskakująco logiczne. Każda łódź zostaje wpisana do księgi Posejdona. Zmiana nazwy wprowadza chaos w podwodnej kancelarii. Dlatego należy zadbać o to, by było jasne, co to za jedna ta tak płyniemy. Po pierwsze, usunąć wszelkie ślady starej nazwy. Wynieść przedmioty z napisem Sycomoro. Napisać Sycomoro na karteczce, spalić, a prochy wsypać do morza. Oficjalnie poinformować Posejdona, że ten jacht teraz ma inną nazwę i złożyć podanie o wpisanie do księgi nowej nazwy. No i co chyba najbardziej oczywiste i zrozumiałe, przynieść do biura i przekazać w urzędnicze ręce dobry trunek. Dziękujemy za służbę na morzach i oceanach i rozsypujemy prochy Twojej nazwy po to, żeby Posejdon albo Neptun wiedział o tym, że Twoja służba się skończyła. A teraz będziesz pływał jako tak płyniemy. Tak? Za zdrowie jachtu. Tak, płyniemy. Na zdrowie. Bądź dzielny. A teraz trzeba rozlać na 4 strony świata. Ha, Ale z kieliszków. Tak. Dobra. Z tyłu. no i tak. To zapamiętaj, Posejdonie. Tak płyniemy. Teraz ten jacht nazywa się Tak płyniemy i oddaje się w Twoje ręce. Dbaj o niego. My też będziemy, ale troszkę interwencji z góry, czy też z dołu nie zaszkodzi. Dzięki. Staliśmy kilka dni przy tym jachcie Arctic. Prywatny, wielki jacht, super jacht. Wydawał nam się taki ogromny, my tacy malutcy przy nim, aż pewnego dnia obok zacumował jeszcze większy. Proszę. I teraz nagle takie maleństwo, ten Arctic. A tutaj obok nas śliczny jachcik Fair Isle i ma napisane, że też jest na YouTubie Sailing Fair Isle. A czy zmianę nazwy przeprowadziliśmy jak należy? Cóż, przekonasz się w następnym odcinku. Cześć. Cześć, hej.
Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. I to nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.